Dziękuję za ponowne zaproszenie przez Retrogalnie do nakręcenia wideo. Tak naprawdę będzie to dogrywka tego, co mówiłem o ZX Spectrum, a jest ku temu okazja, ponieważ za 3 dni to jest taka skromna, bo 37-letnia rocznica wypuszczenia na rynek modelu ZX Spectrum 48 i tak naprawdę właśnie za chwilę będzie 40-lecie i już do 100-lecia zostało tylko 60 lat, więc będzie to prawdziwy antyk. Zamierzenie jest takie, że chciałem opowiadać dzieci przez 37 minut, ze względu na to, że mamy 37-lecie wyprodukowania Spectruma. Nie wiem, czy mi się to uda. Jeżeli materiał będzie ciut dłuższy, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Przygotowałem troszkę ciekawostek, o których wcześniej mówiłem, ale to są też rzeczy nowe. 37 lat musieliśmy czekać, aż do muzeum w Anglii został przekazany prototyp Spectruma. Widzimy tutaj klawiaturę oraz scalaki, to jeszcze nie ma układu ULA, który później był zastosowany w ZX Spectrum jako układ wejścia-wyjścia i ten, który generował obraz. Myślę, że rosyjscy hakerzy, którzy dopiero w latach 90. rozpracowali ten tajemniczy układ, bo wszystkie inne były znane, to znaczy znany był procesor Spectruma, czyli był to Z80. Kostki pamięci były też standardowe, produkowane przez wielu producentów, natomiast układ ULA był owiany tajemnicą producenta, został zrobiony tylko na wyłączne zamówienie firmy Sinclair. I tutaj na tym prototypie widzimy, że jest on właśnie w paru kościach. Co ciekawe, użytkownicy, widząc zdjęcie na stronie muzeum, stwierdzili, że ma lepszą klawiaturę niż ten oryginalny ZX Spectrum. I tak faktycznie było. ZX Spectrum miał gumową klawiaturę i to była taka klawiatura, powiedzmy sobie szczerze, ekonomiczna. No wiadomo, była wojna cenowa między BBC Micro a Sinclairem, więc zdecydowali się na tańszą klawiaturę, a prototyp miał, jak widzimy tutaj, klawisze plastikowe, no tak jak chociażby nasz Elver 800 Junior. W nawiązaniu do tego, co mówiłem też wcześniej o konkursie i tym, że pierwsze dziecko, które będzie miało nadane imię Bajtek, tutaj mam wycinek właśnie z pierwszego numeru, gdzie redakcja oświadcza, że otrzymała wiele telefonów i listów od czytelników z pytaniem, czy można dziecku nadać imię Bajtek. I tak też w jednym z portali autor artykułu wie, że co najmniej jeden Bajtek gdzieś tam wśród nas jest. Też mamy tutaj zdjęcie ówczesnego ministra do spraw młodzieży Aleksandra Kwaśniewskiego, który mówi o tym, że Bajtek jako czasopismo może powtórzyć sukces firmy Apple. No, oczywiście były to tylko wizje niespełnione, natomiast Bajtek oczywiście był sukcesem. Gazeta była, przepraszam, to nie gazeta, tylko miesięcznik był rozchwytywany w kioskach i często ten, kto nie wiedział, jaki jest harmonogram ukazywania się prasy tej miesięcznej, mógł po prostu odbić się od kiosku z niczym, bo Bajtek był wykupywany na pniu, mimo swojego dużego nakładu. To, co mówiłem też o dystrybucji Spectruma w Polsce, więc pierwszym takim poważnym dystrybutorem była centralna składnica harcerska, która w ilości 5000 sztuk sprowadziła do Polski klon Spectruma produkowany przez firmę Timex. Był to Timex 2048, produkowany w Portugalii. Jego cena wówczas wynosiła 106 000. Jak mówiłem wcześniej, to też były niebagatelne pieniądze. Niektórzy pisali, że to ówczesna pensja to było około 10 000, GUS podawał 20 000. Tak czy owak 10 bądź 5 pensji, które miały być przeznaczone na ten mikrokomputer, stanowiły kwotę dosyć znaczną w budżecie domowym. A też ilość sztuk 5000 nie była duża, natomiast do tego sprowadzonego Timexa sprowadzono 1500 stacji FDD 3000. Były to stacje na dyskietki 3-calowe, które są teraz bardzo w cenie, ponieważ nie były to standardowe 3,5-calowe, tylko 3-calowe. One były zastosowane też w Amstradach i właśnie nie produkowano ich tak masowo, jak to miało miejsce w przypadku dyskietek 3,5-calowych. Składnica harcerska zdecydowała się też na sprowadzenie komputeru Spectra Video, a ten nie odniósł większego sukcesu, sprowadzono go w ilości mniejszej, bo tylko 2000 egzemplarzy.
Widzimy zdjęcia z linii produkcyjnych Timexa i myślę, że nasze Elvro miało równie dobrą linię technologiczną i te nasze Elvro 800 Juniory produkowane również w tamtym czasie. Myślę, że mogłyby zawojować rynek, gdyby była troszkę inna polityka dystrybucji tych komputerów, ale także wiadomo też, że zapotrzebowanie rynku było bardzo duże, a tych juniorów wyprodukowano mało. Była wielka kolejka pracowni komputerowych i tak naprawdę na rynku Elvro 800 Junior się nie pojawiał. Pojawiał się tylko właśnie gdzieś tam w pracowniach komputerowych, w domach kultury. Ze względu na to, że nie wyprodukowano tylu, żeby można było nasycić rynek, tylu juniorów. Kolejną rzeczą, jaką mówiłem, to jest to, że władza wówczas podchodziła trochę do komputerów jak jeż do kota. Nie wiem, czy to jest dobre powiedzenie, ale tutaj jest przykład tego, jak naukowcy z Uniwersytetu Toruńskiego za pomocą właśnie spektruma, modulatora, tutaj mamy na zdjęciu też telewizor Neptun, zakłócali i tu jest obraz, jak wyglądał dziennik telewizyjny chyba w 1986 roku albo 1985. W każdym razie na obraz telewizyjny w Toruniu nakładano planszę z napisem Solidarność, Toruń, bojkot wyborów. Więc spektrum przysłużył się też do obalenia, chociaż może to tak trochę zabrzmi górnolotnie, komunizmu. W każdym razie był użyty przez Solidarność do tego, żeby właśnie zakłócać sygnał. Międzynarodowy Klub Prasy i Książki postanowił na kasetach wydawać programy edukacyjne. Dookoła szalało piractwo, nie było absolutnie żadnego dystrybutora zagranicznych programów bądź gier. Funkcjonowały tylko i wyłącznie giełdy, na których można było zakupić oprogramowanie w bajtku. Ukazywały się ogłoszenia, gdzie można było wysłać list ze znaczkiem i otrzymywało się z powrotem kopertę z katalogiem gier bądź programów użytkowych. Na tej pustyni Krajowa Agencja Wydawnicza postanowiła wydać serię kaset z grami, z programami edukacyjnymi. Tutaj widzimy okładki tych kaset. Sprzedawane one były poprzez sieć Międzynarodowych Klubów Prasy i Książki, tak się wtedy nazywał ówczesny dzisiaj Empik. Tutaj taka dygresja, w Empiku wrocławskim była też taka sala dziennikarza, gdzie organizowano pokazy i pamiętam, że na sali, która, no nie wiem, miała pojemność 50 osób, spotkało się 200 osób i wysłuchało prelekcji o komputerach. Jak wygląda komputer, bardzo ładne przeźrocze, bo wtedy wszystko było pokazywane na slajdach i w pewnym momencie pan w ten tłum ludzi, w większości stojących, puścił klawiaturę, tak żeby każdy sobie mógł zobaczyć z bliska, jak wygląda klawiatura komputera. To był bodajże jakiś IBM PC XT, może ATEN, już teraz nie pamiętam. W każdym razie klawiatura niestety nie trafiła z powrotem do prelegenta. Zaginęła gdzieś w tłumie. Można to nazwać głodem informatycznym albo też po prostu zwykłym złodziejstwem. W każdym razie było to przykre, że prelegent, który chciał komputeryzować naród, pozbył się klawiatury, być może jedynej, jaką posiadał. Ale to taka dygresja, więc w Empiku można było kupić kasety Krajowej Agencji Wydawniczej. Były to różne programy, od edukacyjnych poprzez takie pseudo-użytkowe. Tutaj mamy na przykład okładkę numery szczęścia i biorytmów, można było sobie policzyć swój biorytm. Tutaj mamy kasety z polskim logo, czyli językiem programowania tłuczonym i znienawidzonym przez uczniów w szkole, mimo dostępnego Basica. Właśnie nie wiem dlaczego ówcześni nauczyciele uparli się, żeby edukować za pomocą logo. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale wydawało mi się, że Basic był bardziej praktycznym językiem. To była współpraca Krajowej Agencji Wydawniczej czasopisma Komputer. Tu widać też tam w lucie okładki logo czasopisma Komputer. No i też pojawiły się gry, pojawiły się też programy, na przykład nauka jazdy, można było ćwiczyć zgodnie z tamtymi przepisami lat 80. testy na prawo jazdy. Dzisiaj trudno ustalić, jakie nakłady były tych kaset, nie wiem, czy one przyniosły zyski. Trzeba przyznać, że Krajowa Agencja Wydawnicza była prekursorem na rynku dystrybucji oprogramowania. Te programy ukazywały się nie tylko na ZX Spectrum, były też programy dla Atari, dla Commodora. Jeszcze chciałbym powiedzieć o jednym kanale dystrybucji, zupełnie legalnym też, prezentowanym przez czwarty program Polskiego Radia. W swojej nocnej audycji Radio Komputer emitował programy dla właśnie też Spectruma, Atari. Dla Spectruma napisano specjalny program
aby móc zgrywać te nadawane przez radio dźwięki. Program się nazywał Dekoder Transmisji Radiowej Plus i można było nagrać na magnetofon. Ja nawet udało mi się przez mikrofon, czyli połączyłem swój stary magnetofon z radiem i przez głośnik i mikrofon nagrywałem te programy. Dekoder transmisji radiowej umożliwiał wczytywanie programów nawet przy słabej jakości odbieranego sygnału radiowego i myślę, że wiele osób wtedy rozsianych po całej Polsce mogło w ten sposób promować swoje oprogramowanie. Najczęściej były to programy edukacyjne, ale wiem, że audycja miała dosyć dużą słuchalność. Tych programów w kolejce oczekujących na emisję było bardzo dużo. Tutaj mamy fragment tej audycji, w której lektor zapowiada właśnie emisję, akurat to jest emisja dla Atari. Dziś zaprezentujemy sformatowany w długie bloki nowy program. Będzie to gra oraz cały komplet programów sformatowanych w długie bloki. Jednym z nich jest również Foid, chociaż dziś dla radiokomputera przygotowana jest specjalna emisja, tak jak już mówiliśmy, w trakcie wczytywania Foida do komputera można grać w odwracankę i posłuchać melodii z gliniarza Beverly Hills. Program wczytuje się oczywiście przez Start Option. Mam nadzieję, że magnetofony przygotowane. Uwaga, start! Udało mi się też odnaleźć parę ogłoszeń, które deklarowały chęć edukacji. Tutaj mamy kurs dla dyrektorów i kierowników przedsiębiorstw. 20 godzin kosztowało 10 000 złotych i można było sobie wybrać bądź Spectruma, bądź IBM PC. Więc tutaj nie wiem, ile osób na tych kierowniczych bądź dyrektorskich stanowiskach przeszło ten kurs, ale jest to taka ciekawostka, że na Spectrumie można było się edukować na takim wysokim szczeblu w firmie, prawdopodobnie państwowej. W zasobach bibliotecznych odnalazłem aż 52 książki, które miały w tytule ZX Spectrum. Były to, tak jak tutaj mam przed sobą, przewodnik o ZX Spectrum, wszystko o komputerze, cała seria takich tutoriali, na początku uczących Basica, później już Assemblera, ale były też bardzo specjalistyczne wydawnictwa. Tutaj mam jedną z nich, to jest książka się nazywa Program na ZX Spectrum Plus do analizy perforowanych ścian usztywniających wysokie budynki, więc no właśnie, ZX Spectrum wszedł na salony architektoniczne i za jego pomocą liczono, tak jak tutaj ktoś chciał liczyć na tym ściany usztywniające wysokie budynki. Więc literatury było bardzo dużo, 52 tytuły, można to znaleźć w internecie. Kolejną ciekawostką, o której chciałem opowiedzieć, jest emulator. Była taka wczesna faza emulatorów tuż po zakończeniu produkcji oprogramowania na ZX Spectrum, czyli tego oficjalnego, takiego szeroko dystrybuowanego, więc to był rok 93-94. W Bośni i Hercegowinie, jak i w całej Jugosławii wybuchła wojna domowa. Wśród emulatorów był emulator, który się nazywał Warajewo, przez to, że właśnie był tworzony podczas wojny. Jego dokumentacja opisuje sam proces tworzenia, kiedy to dwóch Bośniaków, korzystając z frontowego prądu, przez 2 godziny w nocy kodowało ten emulator. Emulator był rozwijany przez 3 lata, a jego historię możemy przeczytać w pliku dokumentacyjnym. Był on darmowy, jednak autorzy zaznaczali, że ich sytuacja jest bardzo trudna. Wiele serca włożyli w produkcję tego oprogramowania, więc proszę o datki. Jest tam też, jeżeli ktoś chce zajrzeć, cała historia właśnie, jak ciężko było napisać w czasie wojny emulator, a tworzyli go na komputerach bez dysków twardych, mając tylko prawdopodobnie dyskietki, no bo na czymś musieli zapisywać efekt swoich prac. Później już opisują, że mieli komputer 286 z twardym dyskiem, ale i tak cały development właśnie został zakończony również z zakończeniem wojny w Bośni i Hercegowinie.
Dobra, kontynuując wątek emulacji Spectruma, jeżeli ktoś chce być królem emulacji, to źle powiedziane, ale kiedyś były takie dowcipy, które mówiły, co jest czegoś szczytem. Więc tu możemy się pokusić o szczyt emulacji i tak, spróbować za pomocą VirtualBoxa zemulować komputer, który będzie pracował na Linuxie. W tym Linuxie zaemulować za pomocą Wine system Windows. W Windowsie zemulować emulator ZX Spectrum, na przykład Fuse. W tym emulatorze, a nie, jeszcze można inaczej zrobić. Można zemulować emulator Commodore 64 i na Commodore 64 zrobić emulator spektrumowego Basica. Niestety już nie można na spektrumowym Basicu zrobić emulator ZX81, ale to i tak jest taka wieża. Być może ktoś w komentarzach podpowie, jak można jeszcze pójść o jeden stopień w głąb. W każdym bądź razie widziałem na YouTubie taki materiał, gdzie ktoś emulował właśnie na Windowsie Commodora i na Commodore Spectruma, ale można właśnie zemulować Windowsa na Linuxie. Dobrze, kończę wątek emulatorów, przechodzę do prawdziwego sprzętu. I kolejną taką ciekawostką jest to, że została wyprodukowana wersja ZX81, czyli poprzednika ZX Spectrum. Miała ona, no właśnie, ten ROM został chyba do tej pory gdzieś nieodtworzony, natomiast na pewno istnieje wersja, którą tutaj prezentujemy na zdjęciach i prezentujemy też ekran startowy ZX Spectrum Plusa w wersji arabskiej i właśnie gdzieś tam w Egipcie odnalazł się model takiego komputera. W internecie możemy teraz znaleźć ROM i sobie zemulować właśnie na przykład na Spectratorze albo na innym emulatorze, który pozwala wczytywać dowolne ROMy, taką arabską wersję Basica. To tylko taka ciekawostka, natomiast nie wiem, czy inne 8-bitowe komputery, tak jak Commodore, Atari albo Amstrad, miały implementację dla krajów arabskich. Spectrum miał. Architektura ZX Spectrum to oczywiście procesor Z80, pamięć RAM i wspomniany wcześniej układ ULA, który był układem zrobionym tylko i wyłącznie na zamówienie firmy Sinclair. I to właśnie ten układ był jakby kamieniem milowym, żeby zbudować klony tego komputera, co udało się w latach 90. rosyjskim elektronikom, specjalistom od reverse engineeringu. Udało się to rosyjskim, już dziś niestety anonimowym elektronikom. Nie wiemy, kto i gdzie produkował i w jakiej ilości. Tutaj mamy ponad 23 różne klony na zdjęciu i jak widać bardzo mocno się wyróżniają swoimi obudowami. Oczywiście można tutaj skonstatować, że są to takie typowe rosyjskie toporne maszyny. Jednak wydaje mi się, że tutaj ograniczenia były po prostu zwyczajnie materiałowe. Budowano z tego, co było pod ręką, więc te budowy się znacząco od siebie różniły. Tutaj na przykład mamy klawisze, które widać były z jakiegoś, nie wiem, komputera obsługującego elektrownię, być może atomową. Nie, oczywiście to jest żart, ale no właśnie, mogę tutaj pokazywać i żartem jest też to, że wszystkie duże miasta miały swój klon Spectruma. No niestety, chyba nie uda się odtworzyć, kto i kiedy pierwszy raz zhakował ten układ ULA i komu się to udało na takich właśnie dostępnych wtedy w Rosji układach scalonych. Ale jak widać, ta technologia została otwarta i te klony są na to dowodem.
Miało to konsekwencje takie, że ZX Spectrum w Rosji stał się bardzo popularnym komputerem, gdzie na zachodzie faktycznie już wchodziły na rynek Amigi, pojawiały się pierwsze pecety. W Rosji królowały właśnie klony Spectruma. Organizowano bardzo dużo imprez. Tu mamy kawałek reportażu z Iżewska. Компьютеры класса Spectrum еще могут послужить своим хозяевам и списывать их на свалку истории рано. Так считают организаторы и участники первого конкурса графических музыкальных работ, сделанных на компьютерах, которые теперь считают каменным веком персональных ЭВМ. Пусть даже сейчас современные компьютеры вытесняют уже потихонечку такие простые, различные, но я не считаю, что Spectrum достаточно простой компьютер. В начале 90-х компьютеры класса Spectrum выпускал Ижевский механический завод. Это был недорогой, простой в эксплуатации компаньон. Вместо монитора использовался телевизор, дисководом служил обычный кассетный магнитофон. Ижевский компаньон был первым компьютером Максима Самарина. Музыку Максим пишет на стареньком компаньоне. Хобби принесло Максиму третье место и денежный приз. Но главным для него стали не деньги, а возможность пообщаться с теми, кому также дороги эти неандертальцы компьютерной эры. Владислав Зубов, Алексей Иванов, Новости ТВС. Scena rosyjska była bardzo aktywna, jeżeli chodzi o wydawane magazyny, demo oraz gry. Nie wspominam celowo nic o polskiej scenie, bo chciałbym, żeby ktoś opowiedział, kto na tej scenie funkcjonuje do tej pory, a są tacy ludzie. Tydzień temu w Warszawie odbyło się spotkanie spektrumowców, na której wystawiano kilkanaście prac, więc ta scena jest aktywna i żyje, ale ponieważ w niej nie uczestniczę, chciałbym, żeby kiedyś ktoś w Retrogalni o niej opowiedział i na pewno jest mnóstwo ciekawostek związanych z tym, jak Spectrum sobie radził właśnie na przykład od końca lat 90. do dzisiaj. Ponieważ list ZX-owych gier jest bardzo dużo i te The Best of zawierają oczywiście tytuły takie jak Night Lord czy Jet Set Village, Manic Miner. Ja takiej listy nie będę robił, natomiast wybrałem gry, które są rozmiarowo największe i wśród nich jest, tutaj widzimy marzenie wielu fanów 8-bitowców, wówczas najpłynniejszą grafiką, jaką widzieliśmy, to była grafika w grze Prince of Persia i ta gra doczekała się swojej implementacji na ZX Spectrum. Oczywiście zrobili to Rosjanie. Zrobili to Rosjanie w roku 95 i powiem szczerze, że ta wersja, zresztą możemy sobie zobaczyć, nie ustępowała w niczym, jeżeli chodzi o płynność animacji tej, która była na IBM-ie. Oczywiście później pojawia się Amiga, którą już nie dało się na ZX Spectrum przeskoczyć, jednak wtedy jak graliśmy na kartach CGA bądź Hercules w Prince of Persia i zobaczyliśmy to, że jest to możliwe na ZX Spectrum, to był jakby kamień milowy. Wśród tych gier, które zajmują najwięcej miejsca na taśmie, na przykład jest taka gra jak Turrican 2, to jest klasyka gier arcade. Nie wiem, czy wyszła na automaty, natomiast na Amidze chyba była najpiękniejsza implementacja, a na Spectrumie też grywalność jest niezła, chociaż oczywiście to, że jest color clash, czyli nakładanie się na siebie kolorów, nieco ujmuje amigowemu pierwowzorowi. Na ZX Spectrum ukazało się także Lemming. Jest to jedyna gra firmy Psygnosis, jaką ta firma implementowała na komputer. Nie znalazłem żadnego innego tytułu, chociaż Shadow of the Beast, pod którym się Psygnosis podpisywało na Amidze, zrobiło już Gremlin Graphics, ale ta gra była zupełnie monochromatyczna i
trudno było porównywać do tego, co widzieliśmy na Amidze, gdzie była przepiękna muzyka, trójwymiarowe przesuwane tło. Tu na ZX Spectrum mamy namiastkę. Wydaje się, że to jest jakiś taki zwiastun Shadow of the Beast na Amigę niż właściwa gra do grania. Co do takich jeszcze ciekawostek, jeżeli chodzi o gry, tutaj mam grę Sentinel. Nigdy w nią nie grałem, ale jak zobaczyłem speedruna, a inaczej tutaj akurat jest to long play, gra, którą aby kończyć trzeba poświęcić 80 godzin. Poniżej znajdziecie link do pierwszej części, która trwa 11 godzin i ktoś faktycznie przez 80 godzin grał w tą grę i ją ukończył. No, gratulacje dla tej osoby. Jest to ktoś, kto ma naprawdę dużą cierpliwość, a trzeba przyznać, że w epoce, kiedy nie można było zapisywać stanu gry, bo akurat tak było w tej grze, trzeba było mieć Spectruma włączonego przez parę dni, a w PRL-u wiadomym było, że czasami był 5. stopień zasilania i prąd znikał w całej dzielnicy, więc po przejściu na przykład 40 godzin i stracie jakby możliwości zapisania tej gry, no, mogła adrenalina komuś wzrosnąć. Gra była bardzo porządnie zrobiona, była to gra trójwymiarowa, strategiczna i miała ponad 10 000 plansz, co też jest jakimś takim swoistym rekordem, pamiętając o tym, że Spectrum miał tylko 48 KB pamięci. Mam ze sobą też gry z postacią chyba najbardziej charakterną. Mówię tutaj, a ponieważ jesteśmy przy świętach, o Dizim, wyprodukowana przez Oliver Twins firmę. Gra doczekała się wielu kontynuacji ze strony właśnie oczywiście Rosjan. Powstał nawet cały engine, który pozwala tworzyć nowe gry na ZX Spectrum, ale też na inne platformy. Na stronie, którą podamy też w linku pod tym wideo, jest też edytor do tworzenia nowych części Diziego. Autorzy twierdzą, że jest już ponad 204 realizacje fanowskie tej gry, więc widać, że Dizzy ma swoich fanów. Jako ciekawostkę, zresztą w jednym z wywiadów twórcy gier przyznali się do tego, że dodatkowym źródłem dochodu było to, że uruchamiali tak zwane hotline'y, na których można było usłyszeć podpowiedzi do gry. Przejście Diziego trwało około godziny. Tutaj mamy telefon, jeżeli ktoś był zdesperowany, mógł zadzwonić i zapytać, co dalej. Nie wiem, jakie tam im przynosiło to zyski, ale podejrzewam, że stopień skomplikowania tych gier był dość znaczny i ja przy okazji, ucząc się języka angielskiego, kilka z nich mi się udało przejść, ale kilka do tej pory jest dla mnie nie do przejścia. Hotline już nie działa, jakby ktoś chciał dzwonić, sprawdziłem. Dizzy miał doczekać się też kontynuacji wykonanej przez Oliver Twins. Niestety kampania na Kickstarterze, tam było ponad 400 000 funtów, zbierano to przez rok. Niestety zakończyła się fiaskiem, nie uzbierano tej kwoty, mimo bardzo ładnego zwiastunu.
Nie wiem, być może po prostu nie ma aż tylu fanów Dizzy'ego, albo też te fanowskie konwersje są tak dobre, że ludzie nie chcieli sponsorować Kickstartera i no, poniekąd bardzo wysoką kwotę, bo 400 000 funtów są to duże pieniądze. Kolejnymi kultowymi pozycjami była seria z Górnikiem Willy, była to gra Jet Set Willy, potem Jet Set Willy 2 i Manic Miner. Nie pamiętam już chronologii ukazywania się tych gier, natomiast ich autorem był Matthew Smith, wówczas 17-letni programista, który zbił fortunę i przepadł. To znaczy nie publikował kolejnych gier, ludzie dopytywali się, co się stało z tym programistą i tak naprawdę dopiero w latach, kiedy internet raczkował, ktoś stworzył stronę Where is Matthew Smith, na której to stronie ukazywały się kolejne plotki dotyczące tego programisty. Więc autor Jet Set Willy Manic Minera został po wielu latach odnaleziony, między innymi właśnie dzięki stronie Where is Matthew Smith, na której to gromadzone były plotki na temat autora Manic Minera. Niestety odnalazł się nie jako programista, tylko ktoś, kto był zatrudniony, ale to są też plotki na tej stronie, więc nie wiem, czy do końca można je sprawdzić. Nie wiadomo, czy te plotki zostały zdementowane, natomiast Matthew Smitha odnaleziono w Amsterdamie, był zatrudniony w przetwórni ryb i nie zajmował się oprogramowaniem. Teraz możemy zobaczyć szereg wywiadów z Matthew sprzed paru lat. Znaleziono też prototypy jego gier, on ujawnił prototypy gier, które miał opracować. Niestety nie doszły do skutku, nie zostały wydane na ZX Spectrum, uważam, że szkoda. Gry te, o których mówię, czyli Manic Miner, Jet Set Willy, do tej pory mają niesamowitą grywalność. Long play Jet Set Willy zajmuje około 5 godzin. Nie wiem, czy ktoś skończył Jet Set Willy 2. Krążyła też legenda o tym, że firma, która wypuściła Jet Seta w tej drugiej części, jakiś taki zupełnie luksusowy i bardzo drogi samochód fundowała, dlatego kto pierwszy skończy tę grę. W roku 2000 postanowiłem zorganizować imprezę o dumnej nazwie ZX Party 2000, na którą zaprosiłem każdego, kto jest zainteresowany tym wtedy już leciwym sprzętem. Powstawały pierwsze strony fanów starych komputerów i zdziwiłem się, bo przyjechało bardzo dużo ludzi z zagranicy. Znaczy to mnie nie zdziwiło, ale tak naprawdę przełożenie tych polskich uczestników, a tych ludzi, którzy przyjechali z zagranicy, było 1 do 4, czyli na 4 obcokrajowców przypadał 1 Polak, więc zdziwiłem się. Byli to ludzie z Czech, ze Słowacji, byli też Anglicy. Bardzo dobrze wspominam tą imprezę. Było kilkanaście produkcji, 2 spalone telewizory. Organizowaliśmy ją wówczas w takiej kafejce internetowej. Trwała ona cały weekend i to tak naprawdę pamiętam, że jak mówię cały weekend, trwa ona od piątku, od godziny 16 do niedzieli, do godziny też chyba 16, bez przerwy. Kilka osób stwierdziło, że nie musi szukać miejsca do spania, bo oni po prostu będą uczestniczyć w tej imprezie non-stop, więc siedzieliśmy, oglądaliśmy stare demka, spaliły się, to już chyba mówiłem, 2 telewizory, takie 28-calowe CRT-ki, wtedy jeszcze nie było płaskich telewizorów, więc oglądaliśmy te demo na takich dużych, właśnie w kafejce były konsole PlayStation, więc wykorzystaliśmy te stanowiska z PlayStation do podłączenia spektrumów. No, wspominam tą imprezę bardzo dobrze. I teraz gwoli wyjaśnienia, skąd moje zainteresowanie retro computingiem, troszkę mniej retro gamingiem, ale dlaczego tak wracam do ZX Spectrum? Ponieważ uważam, że dał on solidne podstawy wielu osobom, które w tym kraju zajmują się programowaniem. ZX Spectrum poprzez swoją dostępność w pracowniach komputerowych, na uczelniach bądź też w szkołach dał podstawy wielu osobom do rozpoczęcia nauki programowania. A tak naprawdę cały ten retrocomputing i wspomnienia
tych starych czasów, bo to już prawie 40 lat, dają niesamowitą jakby perspektywę tego, jak dużo zmieniło się w technologii. Mogę tutaj zażartować, że z epoki Ponga łupanego przeszliśmy do telefonów z LTE. W latach 80. mogliśmy sobie tylko pomarzyć o technologii, która funkcjonuje dzisiaj, czyli na przykład streamowaniu na żywo różnych imprez, właśnie oglądaniu YouTube'a, w zależności od naszych zainteresowań. I tak naprawdę ta cała droga technologiczna, która odbywa się, myślę, że właśnie od lat 80., kiedy te pierwsze komputery trafiły do domu, do dzisiaj i że mogę ją jeszcze ogarnąć w całości, daje mi niesamowitą jakby, no, słowo wdzięczność to może tutaj jest nad wyrost, ale wywołuje u mnie taką refleksję, jakbym posiadał co najmniej 4 albo 5 technologicznych żyć. To znaczy, jeżeli by się tak wokół nas zmieniało dużo i bardzo mocno, tak jak zmieniało się od lat 80. w technologiach informatycznych, no to żylibyśmy dzisiaj na Marsie.